Siemanko, pozdrawiam z 7-Eleven. Jadę właśnie zaraz do Kuby. Dzisiaj pokażę mu, jak piękna jest Tajlandia. Z Kubą za niedługo będzie nas coś ciekawego łączyło. To zobaczycie sobie, na pewno o tym usłyszycie. Ale chcę go przekonać do tego, żeby sam pokochał Tajlandię. Żeby sam zobaczył, dlaczego właśnie tutaj mieszkamy. Dlaczego ten kraj jest taki fajny do życia. Czemu się na to zdecydowaliśmy. Czemu się zakochaliśmy od razu przy pierwszym naszym pobycie. Także dzisiaj nas czeka bardzo fajny dzień. Ja wam to pokażę. Plaża Patong Beach. No, poranku jest całkiem spoko. Później się już trochę zmienia. Jest ze mną Kuba. Witajcie. Kuba, przedstaw się moim widzom, może tym, którzy Cię nie znają, chociaż zna się na pewno większość ludzi, ale są może też tacy, którzy nie znają. Czym się zajmujesz? Wiecie co, no ja zajmuję się od lat biznesem, 21 czy 2 lata swoja firma, przed tym nielegalnie parę lat jako korepetytor, jakieś drobne interesy się robiło bez działalności. Od 17 lat nieruchomości, a od dobrych 10 lat, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, trochę filozofii życiowej. No. Jak żyć, jak kochać, jak jeść, jak ćwiczyć. Jak mieć i rodzinę, i czas wolny, i zabawki, i pieniądze, i wydatki, inwestycje, także takim jestem kundlem życiowym, wszystkiego po trochu. 3 tygodnie w Tajlandii prawie. Tak jest. Co możesz powiedzieć? O kraju, który kocham po prostu i czuję się najlepiej w świecie w tym miejscu, a trochę świata widziałem, jak wiecie, a Tajlandia jest dla mnie numerem 1. Co Ci się najbardziej spodobało? Wiesz co, chyba słońce. Po prostu mi brakuje słońca. W tym okresie listopad, grudzień, styczeń, no źle się dzieje w głowie. Tego słońca nie ma, także pogoda w Polsce trochę. No. Pragnąłem tu bardzo przyjechać. 2 lata temu byliśmy na Bali, niedaleko, w Indonezji. Uwielbiam tę wschodnią kulturę. No. Tego spokoju, tego uśmiechu. Przede wszystkim To uśmiechu. jest bardzo komercyjnie. Ja to też nie będę mówił, że tu ludzie są mnichami i nic się nie dzieje. Jest dużo ludzi, jest komercyjnie, ale naprawdę ten background, to zaplecze, czuć jakiegoś dobrego ducha. Nawet jak ktoś prowadzi restaurację, czy sprzedaje to owoce na ulicy, czy Cię wozi, to oprócz pieniędzy jest jakaś frajda z działań, co jest takie bardzo niepolskie, ale Polakom się podoba, więc jestem urzeczony tym krajem i naprawdę fajna miejscówka. Co mnie zaskoczyło? Bardzo dużo Polaków. Tak, to przede wszystkim. Jesteśmy na drugim końcu świata, to nie jest Egipt, to nie jest Mielno. Ale ja już trochę właśnie to powiedziałem, że kiedyś Polacy jeździli do Egiptu, bo wszyscy tam jeździli, a teraz stwierdzili, można do Tajlandii sobie przylecieć, a Tajlandia zdecydowanie lepsza niż Egipt. Egipt jest fajny, nie ma co, ale jednak uważam, że Tajlandia jest bezpieczniejsza. Ludzie uśmiechnięci przede wszystkim i to jest to, ja kocham po prostu, bo jak ja widzę tutaj ludzi, którzy są biedni, ale szczęśliwi, to nie znaczy, że naprawdę trzeba być nie wiadomo jak bogaty, żeby być szczęśliwy. Tutaj każdy jest szczęśliwy, każdy jest uśmiechnięty i to mi się podoba. I to daje pozytywną energię. Mi też ja tęsknię za domem. Bo tych 2-3 tygodnie to jest taki moment, kiedy włącza się jakaś tęsknota, ale to nie jest to, co dzieje się często właśnie po wakacjach w Turcji czy w Egipcie, że mija 5-6 dzień opalony, do widzenia, na pewno chce się tutaj wrócić. No i co ciekawe, to o czym mówił Piotr u mnie na kanale, ja nie wiedziałem, że aż tak dużo ludzi tu inwestuje. Nie tylko Polacy budują, nie tylko Polacy handlują nieruchomościami, nie tylko kupują pod inwestycje, ale również się tu przeprowadzają. Tak. Młodzi ludzie zakładają tutaj, nie wiem, działalności, czy gdzieś wokół, czy w Dubajach, jakichś Singapurach, ale mieszkają właśnie tutaj. No nie bez przyczyny, sam dostałem tu wiele telefonów, czy się spotkać, czy nie, no jest rodzina nie za bardzo, ale kwitnie tu życie i to też nie wiem, czy Piotr, czy mi przyznasz rację, czy nie, ale po pierwsze, świat się kurczy. Czyli ta odległość 10-15 tysięcy kilometrów. Paręnaście godzin jesteś na miejscu. No. Dokładnie i 2 bym odczarował pewne takie stwierdzenie, że nie wiem, Polacy za granicą krzywdzą się, nie wiem, kłamią, oszukują, jak gdyby ja tutaj widzę samą serdeczność. Tak, Tajlandia jest pod tym względem świetna. Ja Ci powiem, że tutaj do Tajlandii przyjeżdżają ludzie, to większość pozytywnych ludzi przyjeżdża z otwartymi głowami i to jest świetne. Podobno w Stanach, bo też lada chwila będę w Stanach i to 2 razy, trochę biznesowo, trochę turystycznie, no są jakieś takie dziwne relacje między Polakami. Tutaj myślę, jak już ktoś przyjeżdża, to i z dobrą energią, którą chce dać, którą chce wziąć. I póki co nic złego się tutaj nie przytrafi. Tak, a ja dzisiaj Wam pokażę dokładnie backstage z tego, co będziemy nagrywać, ponieważ z Kubą będziemy realizować fajny projekcik tutaj na miejscu w Tajlandii, o którym usłyszycie niedługo, a nawet w tym odcinku nawet nie powiemy wszystko co i jak. Znaczy, poczekamy. Wiecie co, ja kocham nieruchomości. Tutaj też jeżeli, bo u Ciebie jest dużo o turystyce, pewnie dużo o sporcie, jakimś mindsetie. Ja zbudowałem swoją wolność, może nie finansową, ale taką wolność w głowie i spokój dzięki nieruchomościom.
Nieruchomość to jest coś takiego, że można o niej mówić dobrze, źle, ale jakiś majątek zawsze będzie przedstawiała. Przez inflację, przez różne procesy raczej na wartości czy cenie wzrasta na wartości i jeszcze dla Ciebie zarabia. Ja teraz byłem tu 3 tygodnie, czy jestem jeszcze w Tajlandii, a wszystkie moje nieruchomości wypluwają dla mnie pieniądze, więc można to lubić lub nie lubić, ale to działa. No i Piotr mówi, dlaczego nie Tajlandia? Masz tutaj sezon cały rok. Tak jest. Znaczy może nie sezon cały rok, ale ludzie są cały rok na Phuket dokładnie. No ale wiesz, to cały rok. No pogoda ciepła jest cały rok. Klienta masz cały rok, nieruchomości są w dobrej cenie, na krótki termin można coś kupić. No tak byłem na wakacjach, ale tak ostatnie dni mówię, czemu nie? No i cóż, no też będziemy zmierzać w tym kierunku, żeby tu być sąsiadem. Dokładnie tak. Piotr. A z racji tego, że my się zajmujemy nieruchomościami, idealne połączenie mamy, także oglądajcie ten odcinek i zobaczycie, co razem kombinujemy. Dokładnie. Przyjechaliśmy teraz do mnie do domu. Chciałem Kubie pokazać, jak się tutaj fajnie mieszka u nas na wsi, na Kamala. Co sądzisz? Widok na przepiękny basen, widok na góry, blisko plaża i zapach polskiej kiełbasy. No właśnie lodówkę otworzyliśmy przed chwilą i kiełbasa zapewniał. Dokładnie, tajski adres, polski dom. Dokładnie tak. Jedziemy zaraz na plażę, pokażę mu właśnie, co tu jeszcze jest pięknego w okolicy. Zresztą zaraz zobaczycie. Tak, pokazywałem właśnie Kubie The Element, czyli osiedle, które będą budowali właśnie niedaleko mnie, także jak chcecie takiego sąsiada, to fajna jest inwestycja akurat. Nie patrzcie na to, bo tego już nie ma, te najtańsze mieszkania się już wyprzedały. My tutaj sprzedaliśmy już dość dużo mieszkań, budowa startuje dokładnie w czerwcu. Tak wam mówiłem, mieszkam na fajnej dzielnicy, gdzie z jednej strony ulicy turyści, a z drugiej wieś, a to dokładnie moja wieś i moje krowy. Tutaj powstaną te 4 właśnie budynki. Dodatkowo siłownia, baseny, miejsce do pracy, kawiarnia, no i dużo więcej. No. Bardzo dużo rzeczy tutaj robią. Stąd macie 5 minut na skuterku do plaży. To zaraz wam pokażę, ale pokażę wam też showroom, jak to będzie wyglądało, jak to będą wyglądały. Także jeśli jesteście chętni, zapraszamy do nas do agencji, naszego Instagrama, czyli Twins Real Estate Phuket. Dostaniecie więcej info. Nagrywamy teraz w środku, żeby pokazać dokładnie, jak wyglądają te mieszkania. Oczywiście nagrywamy 2 odcinki na kanał Kuby, które jak tylko się pojawią, to je udostępnię też u siebie na social mediach, żebyście mogli zobaczyć. No ale dawno nie pokazywałem tego mieszkania, które tutaj mam właśnie sprzedać, to wam pokażę, może ktoś akurat będzie zainteresowany, a myślę, że to naprawdę jest fajna inwestycja. Tak będzie wyglądało. Aneks kuchenny, mały salonik, do tego balkon, jeszcze szafki. Sypialnia, no i łazienka. I Piotr. Takie mieszkanie kupujecie tutaj mniej więcej za 400 000 złotych. Takie są tutaj ceny. Ale Kamala jest tak świetną lokalizacją właśnie pod tym względem. Zresztą jak oglądacie moje filmy, to doskonale wiecie, jak ta Kamala wygląda, bo ja ją promuję, bo ja naprawdę uwielbiam. Tutaj jest spokój i cisza, a spokój i cisza jest bardzo ważne. Uwierzcie mi, jak chcecie rozrywkę, 15 minut sobie jedziecie, macie Bangtao, macie Patong. Jedziecie 10 minut, macie Bangtao, pół godzinki z Kamali, macie lotnisko międzynarodowe. Także wiecie, super, dobra, wchodzą tutaj, żeby Wiesz to tutaj
Mamy świetnego architekta, naprawdę. To jest on... Dobra, co myślisz? No głowa paruje. Jak byłeś u mnie w domu, ja nie do końca wierzyłem w tę bajkę, w tę opowieść. To wyglądało trochę za kolorowo i ja powiem Wam tak najprościej jak się da. W tym momencie w Łodzi mieszkanko najmniejsze 300-metrowe u dewelopera to jest 350 000 złotych, rozsądne 100 000, 120 trzeba w je wpakować, żeby mieć te 2-2,5 tysiąca miesięcznie. I tak robię, tak pracuję, lubię ten biznes. Tutaj to mieszkanie pokazowe, które przed chwilką widziałem, kosztuje 400-450 000 złotych z wykończeniem, z meblami, z widokiem na górę, z basenem, siłownią, salką Muay Thai, tenisem, ze wszystkim, plus niskie koszty utrzymania i mamy z tego 3,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli ta stopa zwrotu na długi termin już jest dużo wyższa, na krótki termin, co potwierdziła Monika, która siedzi mocniej w tym biznesie, 7-8 tysięcy miesięcznie średnio w sezonie, nawet więcej. Więc dla mnie, powiem Ci, a propos nawet sportu i jakiegoś rozwoju, największą granicą jest znowu barierą jest mental. Przepracować to, że nie masz mieszkania 15 bloków dalej, tylko na drugiej półkuli, no ale kasa zgadza się tutaj. To najważniejsze, przyjeżdżasz na wakacje kiedy chcesz. Masz już swoje. Mało tego, przyjeżdżasz i na wakacje i trochę do roboty, I wiesz, no tak, mówisz dokładnie. dzieciom, że tata idzie do pracy, no musi zobaczyć, czy tam się wszystko dobrze wynajmuje, także to nie jest też tak, żebym teraz wszystko sprzedał w Polsce i przyjechał tutaj, ale myślę, że jako rozbudowa portfela, jako lekcja, jako doświadczenie, jako dywersyfikacja portfela, no i fajniejszy zarobek, Tak. spróbowałbym. Dlatego my uwierzyliśmy też w ten projekt, że sami kupiliśmy kolejne mieszkanie właśnie w tym, bo to jest moim zdaniem... No ja za chwilę podpisuję. I to ani nie 30-metrowe, moi drodzy, ani nie 50-metrowe, jeżeli możemy tu skorzystać jeszcze chwilę. Ja przepraszam też, że tutaj dużo, ale no uwielbiam nieruchomości. Fajne jest to, że dla każdego coś miłego. Jak ktoś ma pieniędzy więcej, ma kawalerkę dla milionera 50-metrową. Jak ktoś chce typowo inwestycyjne, ma te mieszkania 30-metrowe. Mi troszkę brakuje tutaj miejsca i przestrzeni w salonie. Tutaj mamy w mieszkaniu 42-metrowym i salon, i jadalnię, i wielki taras, i bardzo wygodną sypialnię w cenie niedużo wyższej niż ta mniejsza kawalerka. Też uważam, że czasem lepiej troszkę dopłacić, a mieć produkt troszkę lepszy i produkt, z którego samym skorzystam. Więc obawiam się, że oprócz pamiątek z jakimś aktem notarialnym wrócę, Piotr, ale dziękuję Ci, powiem Ci, za kolejną, dokładnie, za kolejne przełamanie jakiejś dziwnej bariery, która w nas jest, że się boimy. Tak. Dobra, Jedziemy dalej. Tak to będzie wyglądało. 4 takie bloki. Baseny po środku. Dodatkowo open house na górze, to każdy będzie miał swój basen, ale to tam jest duża cena. Kort tenisowe, plac zabaw dla dzieci, tu parkingi, tu siłownia, no dużo różnych rzeczy. Przyjechaliśmy właśnie ze City Gate. Tutaj, jeśli ktoś by się chciał zatrzymać, 2 mieszkania mamy do wynajęcia, znaczy 2 nasze, a jeszcze inne mamy do wynajęcia, także polecam serdecznie. Piękne miejsce, tu jeden basen, drugi tam, trzeci tam, kawiarnia, restauracja, z tyłu siłownia, tam bar. Super miejsce, polecam bardzo. Jeśli ktoś jest zainteresowany, akurat na marzec mam wszystko wynajęte, ale od kwietnia już jest miejsce, to zapraszam. Przyjechaliśmy właśnie na obiadek na Kamale, gdzie są tu tanie i fajne, tak jak można powiedzieć, street foodowe jedzenie. Co Ci smakuje najbardziej w Tajlandii? Wszystko oprócz tatara wołowego. Bo tatar to nie jest tajskie, ale Nie. w tajskiej kuchni co Ci Ale smakuje? tatar wołowy naprawdę zamówiłem i mega rozczarowanie, poza tym niewiarygodne smaki. Sam zapach jedzenia, świeżość jedzenia i czuć, że te warzywa i owoce mają słońce. No i wszystko jest świeże w ogóle, przede wszystkim.
Tutaj nie ma tak jak w Polsce, że wszystko z zamrażarki wyciągają, bo dojrzewają, owoce, warzywa dojrzewają w kontenerach. Słuchajcie, w Polsce w lato nie jest źle. Ja uważam, że zaczyna sezon gdzieś tam czerwiec, wrzesień, owoce, warzywa, petarda, ale w zimę W zimę najgorzej, no właśnie. jakieś tam hiszpańskie rzeczy dojrzewające jest słabo. Tutaj w tym okresie nawet ciało jest mocniejsze, tu się mało śpi. Jak śpię po 7 godzin dziennie na Ja przykład. chyba nawet mniej, nie chce się spać, na treningu jest dużo siły. Nie wiem, nie chce się pić piwa, to piwo jest słabsze, a sprawia to i tak frajdę, także No tak, no. dużo takiej energii znikąd. Dokładnie tak jest. Co do treningu, to później właśnie bierzemy Kubę, pokazać mu Muay Thai. Bo ty ja trenowałeś, co wcześniej Ja trenowałeś? pokażę karate tradycyjne, bo nigdy jeszcze nie mierzyłem się z tajskim bokserem i to mistrzem lokalnym. Zobaczymy jak będzie. Ja ćwiczyłem tradycyjne karate, ale jestem ciekawy. Przyjechaliśmy teraz na pomiędzy Karą a Kata jesteśmy tak naprawdę. Wychodzimy właśnie na górę, ponieważ tu postaną 2 bloki i tam 2 z widokiem na morze. Idziemy właśnie na górę zobaczyć to, jak będzie wyglądało. Zaraz wam pokażę, jak będą wyglądały mieszkania. Już niedługo rusza sprzedaż tego. Właśnie nas zaprosili na spotkanie, żeby nam wszystko powiedzieć. Tu będzie jeden. Jak oni mówili, że ile? Będziemy... bloki będą. Ale ile 450 mieszkań. między blokami ile będzie? 20 metrów. 20 metrów i basen. Może to będzie dużo miejsca. Taki widoczek. Ale tam może. Im będzie wyżej, to będzie ładniejszy widoczek. Tak, dokładnie. Już trzeciego Fajnie. piętra być ponad palmami. To No tak, no. Czyli naprawdę ładnie. Tutaj makro na dole. Tu możecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, teraz wam pokażemy, jak wyglądają tutaj mieszkania. Są 2 możliwości, macie z 1 sypialnią lub z 2 sypialniami. Chodźcie, pokażę wam dokładnie, co tutaj będzie się znajdowało, jakie będą udogodnienia. Musicie wiedzieć o tym, że deweloper zaczyna budowę po wakacjach. Budowa potrwa do około pierwszej transzy 2018 roku. Także jest dużo czasu. Dodatkowo... Co? Dobra, chodźcie najpierw zobaczymy, a później wam powiem trochę. Tu możecie zobaczyć, jak mniej więcej będzie wyglądało. Będzie siłownia. Bardzo bogaty jest kompleks, Tak. tak, naprawdę ma tyle udogodnień, będzie spa, będzie ice bath, będzie sauna, siłownia, będzie pokój zabaw dla dzieci, będzie pierwszy w Tajlandii market otwarty 24 godziny na dobę z produktami europejskimi, będzie basen na dachu z pięknym widokiem na morze, luksusowe mieszkanie od 52 m². Będą 4 budynki, między budynkami będą baseny też oczywiście. Ogólnie będzie w całym kompleksie będą 3 baseny, ale te między budynkami, które będą, to między jednym a drugim budynkiem macie 20 metrów odległości, także bardzo Może o dobrze. lokalizacji coś jeszcze powiemy, nie? Tak, tu znajdujemy się dokładnie, akurat te budynki będą na Karon, ale najbliższa plaża to jest Kata. To jest taka kurortowa dzielnica, dokładnie. Dokładnie. No. Tutaj jak tylko już wyjdziecie z budynku, od razu zaczynają się restauracje, bary, no wszystko, co jest po prostu skumulowane na Kata Beach, w prawo od głównej drogi idziecie na Karon Beach. Lokalizacja naprawdę dobra pod względem wynajmu tego śmiecicie typowo inwestycyjnie. Lokalizacja jest naprawdę świetna. Rewelacyjna, no. Tak, chodźcie zobaczycie, jak wygląda całe mieszkanie. Tutaj możecie zobaczyć, że właśnie te jednopokojowe one bedroom będzie od 51 metrów do 59,5 metra. Także to też zależy, kto jakie duże chce. Jest bardzo fajnie zrobione, ekskluzywnie. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Salonik, można tutaj oczywiście kanapę też sobie powinna rozkładaną. Jak to woli? Kuchnia. Wyspa, kamień oczywiście. Ten sam architekt, co na naszym projekcie poprzednim w Kamala. Także meble są bardzo podobne, bardzo podobnego designu. Wszystko to będzie w cenie, szklanki, pościele, zasłony,
Pod klucz mieszkanie będzie gotowe. Piękne drzwi obrotowe. Tak wygląda salon, łazienka z prysznicem. Do tego tutaj kolejny telewizor, duże łóżko, Sypialnia balkon. jest bardzo duża, toaletka, duża szafa. I co? Co? Dodatkowo z górnym budynku macie widok na morze. Po więcej Twins Real Estate Phuket na Instagramie piszcie, Monia wam udzieli więcej informacji. Zapraszam. Wszystko dokładnie się dowiecie, jak wyglądają płatności, ile kosztuje i tak dalej, także polecamy serdecznie. Oglądajcie dalej. Moi drodzy, właśnie jesteśmy w środku jednej z naszych willi. Zaraz wam po kolei pokażę, co tu się wyprawia i jak to dobrze idzie. Willa numer 1 będzie gotowa już za parę miesięcy do oddania. Wykańczają już środek. Właśnie schodzę do garażu. Garaż w górnej willi będzie na 2 samochody. Na dole będzie podjazd z wiatą, zadaszoną. Tak. Niesamowicie to idzie. Już wam pokazuję, jak po kolei wyglądają Coco Villas. Wejście do domu, tutaj garaż. Ogródek. Wille będą miały po 320 metrów użytkowej powierzchni, 350 razem z ogrodem. Garaż, parter, pierwsze piętro. Oni tutaj liczą inaczej, oni mówią, że to pierwsze piętro i drugie, ale nam się mówi inaczej. Możecie zobaczyć tutaj, jak to wygląda. Tutaj będą wchodziły 2 samochody dokładnie. Idziemy schodami do góry. Czekajcie, muszę przejść tutaj. Tutaj będzie miejsce na stolik, na grilla z taką ładną wiatą. Basenik, tarasik zadaszony. To jest Paweł. Tak. I Kuba. Gdzie będzie kuchnia dokładnie? Jak będzie salon? Tu będzie kuchnia, tak? Tu będzie salon, całość będzie oszklona. Tak, żebyście wiedzieli, że tu cała ściana będzie dokładnie oszklona, będzie wszystko pięknie wyglądało. Tutaj będzie zejście, całe otwarte. Tu będzie zejście do garażu. Podwieszane sufity oczywiście bardzo piękne. Łazienka na końcu. Tutaj schody będą takie podwieszane. To oczywiście to jest tylko na razie, a inaczej to będzie wyglądało. Czekajcie, bo pan musi zejść z góry. Powiem wam, że naprawdę jestem zachwycony tym, jak to tu wygląda wszystko. Bo widać naprawdę, że robota idzie mocno do przodu. Na górze 3 sypialnie, każda sypialnia z łazienką. Chłopaki pracują. Czekajcie, bo mi troszkę zawiało tutaj. Tu będzie największa sypialnia. Tak jak wam mówiłem, całe te ściany będą oszklone, żeby był piękny widok. Jak możecie tutaj zobaczyć, pięknie zielono wszędzie dookoła. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. Naprawdę mega jestem zadowolony, jak to się tutaj układa. Jeśli ktoś z was chciałby kupić taką willę, zapraszamy serdecznie do kontaktu Twins Real Estate Phuket. Tam Monika wszystko wam wytłumaczy dokładnie. Cena górnej willi 25 milionów tajskich batów, cena dolnej 24. Jeśli kupicie jeszcze niewykończone, znaczy one będą oddane pod klucz, to jest cena pod klucz, ale jeśli już będzie skończona, całkowicie gotowa, to wtedy cena wzrasta o 2 miliony tajskich batów do góry, czyli o 240 000 złotych. Także warto kupić wcześniej, wpłacać sobie w transzach i za parę miesięcy odebrać gotową willę, na której można naprawdę bardzo dobre pieniądze i zarabiać tutaj na wynajmie, a dodatkowo, jeśli ktoś chce zamieszkać, to bardzo fajne miejsce z piękną naturą i spokojne. Tutaj kolejne 2 wille będą stały, tutaj trzecia, no i tamta, którą już wykańczają. Wszędzie dookoła pięknie zielono. Przyjechaliśmy sobie na Rawai Beach teraz, zjeść na pyszny seafood market. Super, to naprawdę bardzo polecam. Z jednej strony bierzecie świeże owoce morza, rybki, a z drugiej strony w restauracji wam przyrządzają. Raz wam już pokazywałem to miejsce, ale warto pokazać jeszcze raz, bo może nie każdy oglądał.
A to jest miejsce, które naprawdę bardzo warto odwiedzić, jak się jest na Rawai, w porcie. Patrzcie, jakie krewety wielkie. Homary. Wszystkie owoce morza, które chcecie, możecie tutaj kupić. Wszystko świeżutkie, w ten sam dzień wyciągnięte z morza. Warto, naprawdę warto przyjechać na pyszną kolację. Ja na przykład uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Po prostu tak świetne miejsce i zawsze wiecie, że jest świeżo. To jest przede wszystkim. Raz się zdarzyło, że pani powiedziała, to będzie taniej, ale jest wczoraj. No to wiadomo, lepiej takiego nie brać, bo owocami może bardzo łatwo się można zatruć, także nie warto, ale w 99% wszystko macie z tego samego dnia świeżutkie. Dobra, kończymy ten dzień, był bardzo, bardzo produktywny. Zapraszam do Kuby na kanał oczywiście. A może ty zapraszam się na kanał? Ja zapraszam moi drodzy do siebie na kanał. Bardzo, bardzo dziękuję wam za ten dzień. Tak, produktywny bardzo. Produktywny, 2 intensywny. mieszkania załatwione. No. Można powalczyć jednego dnia, może się bardzo wiele nauczyć o deweloperce, o kulturze, można posmakować różne dobrych rzeczy. Dokładnie Nawet tak. kupić 2 mieszkania i zarezerwować kolejne. Dokładnie tak. Plan udany. Dokładnie. Czas wracać do Polski i strach wyjeżdżać do Tajlandii. Niestety. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Hej. Nadie como yo, tú nunca jamás. Me dices que me quieres, pero no es verdad. Nadie como yo, nadie como yo. Ando un poco trippy, 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 kush. Johnny Canales cuando yo prendo la TV. Mira que conmigo, baby, vas a aprender.